my to robimy przez One Step Cloud. Wynajmujemy, wypożyczamy komputery na sekundy, tak? Płacisz za tyle sekund, ile zużyłeś. Ja wychodzę z założenia takiego, że ja rozpoznaję, wiem mniej więcej z czym się je, ale jeśli nie jestem specjalistą, to powierzam to specjaliście, tak? Teraz bardzo trudno jest zrekrutować dobrych administratorów, DevOpsów, deweloperów. Wzrost produktywności spowoduje, że te osoby, które są teraz, będą mogły się zająć w końcu czym chcą, czym firma chce, żeby oni się zajęli. Partnerami kanału są Ekspert, Biuro Rachunkowe, Współka.pl, Warszawska 6, Wirtualne Biuro, Szkoła Spółek, Współpracownia.pl. Linki do partnerów w opisie materiału. Witamy serdecznie. Nazywam się Paweł Makowiecki. Dzisiejszym moim gościem jest Mateusz Bochonos. Jesteśmy w przestrzeni, która się nazywa Agencja Rozwoju Metropolii Białostockiej, więc nadajemy z Białegostoku. Jest to taka instytucja tworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. I w drugiej serii spotkań o strategii biznesu będziemy rozmawiać pewnie o chmurze, o tematach związanych z cyfryzacją. Przedstawiam a jeszcze opowiem o formacie dzisiejszego spotkania, więc format wygląda tak, że zaczynamy punktualnie o 13:00, kończymy punktualnie o godzinie 13:30. Mniej więcej jesteśmy otwarci na pytania, więc zapraszamy do ich zadawania. Mniej więcej tak w połowie spotkania zajrzymy, czy są jakieś pytania i tutaj postaramy się do nich odnieść. Co jeszcze? Może i to w sumie to są takie najważniejsze zasady. My robiliśmy bardzo dużo takich spotkań w ramach współpracowni, właśnie takich formatów 1 na 1 albo takiego mentoringu grupowego. W tej chwili mamy koronawirusa, eksperymentujemy sobie z formatami cyfrowymi, więc ja tutaj mam spotkanie 1 na 1 z Mateuszem, są też Państwo, i zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Mateusz, to tak chciałem przedstawić Mateusza. To jest bardzo ciekawy przypadek w Białymstoku, bo takich osób jeszcze dużo nie mamy. To jest tak, że Mateusz przyjechał tutaj do pracy do Białegostoku z Wrocławia. Tak, zgadza się. Więc mamy tutaj bardzo dużo takich talentów technicznych, umiejętności technicznych, ale jeszcze wiele korporacji do Białegostoku nie zdążyło się przenieść, więc osób, których można by z jakiejś korporacji podkupić, aż tak dużo nie ma. Trzeba było podkupować z korporacji wrocławskich, więc Mateusz pracuje w firmie Intratel. Intratel to jest taka firma, taka sensu stricte inżynierska, tam z 80-90% zespołu to sami inżynierowie, tam jest 60 osób, która zajmuje się właśnie tematami związanymi z chmurą internetową, z hostowaniem. To jest jeden z tego, co przeglądałem też wcześniej, się orientowałem, to z takich głównych partnerów firmy Dell. I Mateusz jako taka osoba o profilu menedżerskim, biznesowym, podkupiona z bankowości, przyjechała do Białegostoku, żeby też pomóc tą usługę, którą firma Intratel bardzo mocno świadczy na rynku amerykańskim, także, która się nazywa właśnie One Step Club, która dotyczy takiej chmury publicznej, właśnie takiej polskiej chmury publicznej, żeby na rynku polskim rozruszać. Czy coś zapomniałem? Nie, w sumie nie. Bardzo dużo powiedziałeś, może tak. Na początku witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za te miłe słowa i w sumie praktycznie wszystko się zgadza. Może tylko Intratelu dopowiem kilka informacji, że też projekty po prostu wdrażamy, ktoś ma potrzeby, usługi, jakieś wdrożenia z infrastruktury, zreorganizowania, migrujemy całe firmy do świata cyfrowego, do IT, nie? Więc tym się też zajmujemy. Także może kilka słów wstępu, skąd ja się tu wziąłem. No tak? Właśnie, z Wrocławia, ale taka historia jest ciekawa, że to jest tak, mój tata też się przyniósł na Podlasie, przyjechał akurat tam z Kujaw, z Wielkopolski, z tych tam okolicach, Szubin, Gniezno, w tych okolicach. Okay. W każdym bądź razie był zawsze największym fanem Podlasia. Tak jak pamiętam, tata, na przykład kończyliśmy sobie w latach 80., jedliśmy obiad, tata brał nas do Sadów Poloneza, wiózł na jakieś pole, mówi patrzcie, mówimy, no na co patrzmy, no nie, na pola.
na pole i No lasie. dokładnie. I on tak straszny był wielkim fanem, bo jakby mógł na Podlasiu, zauważył te rzeczy, jakby z takiej innej perspektywy na to wszystko patrzył, co my może tak nie mogliśmy, wychowując się tu, tego wszystkiego docenić. Jak to jest mieszkać na Podlasiu, wychowując się, pochodząc jakby z innego regionu? Co tu się docenia, co się zauważa? Tak, za czym przyjechaliśmy, bo przyjechaliśmy całą rodziną. To jakby o dziwo to z Wrocławia się całą rodziną już przenieśliśmy. I co urzekło mnie w Białymstoku, to po pierwsze czyste powietrze, jest lepiej niż we Wrocławiu. Po drugie korki, w sensie, że tutaj nie wiem, czy nie ma korków, ale w 15 minut jesteś w stanie to przedostać się. To nie jest tak, że nie ma samochodów, znaczy tak, samochodów ale jest infrastruktura miasto, jest naprawdę super wysoko. i to, że są zawrotki przy każdym skrzyżowaniu, to jest w ogóle i zielone strzałki, to jest mega super. To we Wrocławiu to jest trudno po prostu, żeby gdzieś zawrócić albo w prawo skręcić, nie mając zielonej strzałki. No i tak jak wspomniałeś, za pracą przyjechałem także, ponieważ no nie ukrywam, że ta pozycja mi bardzo tutaj odpowiada, ponieważ mam na tyle elastyczną pracę, że mogę wspólnie... Elastic Cloud. One Step Cloud, w sensie, że wspólnie z zarządem i osobami decyzyjnymi tutaj możemy kreować, jak ten produkt ma wyglądać i co my chcemy zaoferować. Nie? Więc to jest naprawdę no to z czego to się składa? Na czym to polega? Jakby do kogo jest to kierowane? Bo rozumiem, do przedsiębiorstw, do jakichś takich może niewielkich korporacji, tylko do takich, nie wiem, no właśnie do kogo jest kierowane, czym się ten produkt wyróżnia i na jaką potrzebę odpowiada, bo cyfryzacja, no w dobie koronawirusa widzimy, że jest to najważniejszy w tej chwili temat strategiczny dla większości firm. Tak, dokładnie. Powiem tak, że trzeba zawsze rozgraniczyć, który model Ciebie interesuje, bo chmura to jest takie pojęcie ogólne, no tak, globalne. To jest taki buzzword, tak, pojęcie. Dokładnie, tak jak mówisz. I wiesz, mamy pracę zdalną, nie? Czyli Teamsy, Zoomy i tak dalej, wideokonferencje. Mamy tam wirtualne desktopy, tak? Czyli pracę właśnie na zdalnych pulpitach, tak? Mamy też dyski w chmurze, nie? To jakby przetrzymywanie zdjęć i tak dalej i takie inne sprawy. Jakieś moce obliczeniowe też. I mamy też moce obliczeniowe, czyli przykładowo, że chcemy jakby przemielić coś w bazie danych, wybrać jakieś informacje, potrzebujemy coś głównie na AI, to jest potrzebna już, czyli sztuczna inteligencja, żeby coś poprzeliczać, wytrenować modele, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i nauczyć tą naszą inteligencję postępować w jakiś sposób. Ogólnie cyfryzacja bym też wziął w ten sposób, że to jest całe przedsiębiorstwa też możemy zmigrować, czyli całą ich infrastrukturę, to, że oni sobie archiwizują pliki, że oni sobie backupy robią, czyli kopie zapasowe, jakieś tam nagłe sytuacje, wyłączenia, jakiś serwer pada w firmie, to się przenosisz do chmury, czyli robisz sobie chmurę hybrydową, czyli masz u siebie infrastrukturę i trochę w chmurze. Na takie rzeczy gdzieś tam te nasze rozwiązania I to są jakie firmy, jakiej wielkości mniej więcej? Od kiedy to się opłaca? To jest nie od ilości pracowników, ilości obrotu, jaki trzeba mieć budżet? Ale powiem Ci, że tutaj Cię mogę zaskoczyć, ponieważ mamy klienta, który ma, nie wiem, 1 czy 2 pracowników i sobie bardzo chwali nasze rozwiązanie. No tu mają po kilkaset już pracowników i kilka oddziałów w Polsce, więc ostatnio też była taka migracja, która posiadała właśnie kilka oddziałów, miała centralę i wszystko po prostu przenosiliśmy do chmury jednocześnie, układając im całą infrastrukturę, tak? W jednym oddziale, w drugim, trzecim, jak mają się komunikować między sobą właśnie te oddziały, co się stanie, jeśli jedno połączenie zawiedzie, drugie, trzecie. Nie? I to my organizujemy. Jasne, czyli to jest tak naprawdę, to jest chmura publiczna, ale tak naprawdę to jest znowu ten agent cyfrowej zmiany. To jest takie, że trzeba pewne procesy w firmie powybeszać, trochę poustawiać inaczej, pokazać jakie są narzędzia, ale one też wymagają jakiegoś przemyślenia niektórych rzeczy na nowo, tak jak mówiłeś, sposobu nadkomunikacji, jakichś tych backupów, drugiego, trzeciego rzutu. To możesz też na przykład wziąć sobie serwisy, tak? W sensie, bo masz poziomy tam modele, nie? Infrastructure as a service, czyli dostajesz infrastrukturę i ty sobie zarządzasz, nie? Tworzysz sobie maszynę, czyli taki serwer, nie wiem, komputer, tak jakby wynajmujesz sobie komputer, my to robimy przez One Step Cloud. Wynajmujemy, wypożyczamy komputery na sekundy, tak? Płacisz za tyle sekund, ile zużyłeś, nie? To jest super.